Witam dzisiaj z ekscytującej i pięknej Kartageny w Kolumbii. Dziś porozmawiamy o pewnym człowieku, który niesamowicie mnie zainspirował. Pewnej historycznej osobowości, którą powinniście poznać, jeśli jeszcze nie znacie. Kto to jest, dowiecie się w następnej części. Do zobaczenia po przerwie. Tutaj widać tego pana za mną. Wiecie, kto to jest? To jest Simón Bolívar. Ten pan jest bohaterem narodowym nie w jednym kraju, nie w dwóch krajach, tylko w 6 krajach. Simón Bolívar niemalże własnoręcznie, no oczywiście z całą armią zwolenników, wyzwolił od panowania kolonialnego, od kolonialnego wyzysku, od kolonialnej okupacji hiszpańskiej 6 krajów, 6 krajów. Począwszy od Wenezueli, on jest Wenezuelczykiem. Tutaj nie będziemy mówili o polityce i o tym jakby całym backgroundzie i czy to było fajne, że wyzwolił ich i czy na tym skorzystali tak naprawdę, czy nie. To sobie jest całkowicie inny temat. Chodzi teraz o robienie rzeczy wielkich, o działanie na wielką skalę, o tym, co można osiągnąć, czego można dokonać w jednym życiu. Więc ten pan w jednym życiu stoczył 472 bitwy, z czego 79, 80 powiedzmy około bitw uważane są za bardzo ważne bitwy, za jakieś decydujące. Odniósł oczywiście wiele porażek. On przegrał setki bitew, ale stoczył 472 bitwy i na końcu wygrał to, co osiągnął, to, co chciał osiągnąć. On wyzwolił 6 państw. Wenezuelę, czyli swoje państwo, Kolumbię, Panamę, Peru, Ekwador i Boliwię. Wyobraź sobie, że masz takie osiągnięcia, że ludzie, których wyzwoliłeś, tworzą państwo, czy tworzysz państwo z ludźmi, których wyzwoliłeś od wyzysku kolonialnego, tak, od panowania Hiszpanów narzuconego jakby z zewnątrz, i oni nazywają państwo twoim nazwiskiem. Boliwia pochodzi właśnie, nazwa Boliwia pochodzi od Simona Bolívara, od nazwiska Bolívara, ale to nie wszystko. Wenezuela też pochodzi od Bolívara, bo to jest Boliwijska Republika Wenezueli się nazywa. Czyli dwa kraje w zasadzie noszą albo całościowo, albo częściowo nazwisko Bolívara. Wyobrażasz sobie, żeby takie osiągnięcia mieć w życiu? W ciągu jednego życia. W zasadzie on tego dokonał w ciągu niespełna, trochę ponad 10 lat. On był też prezydentem najpierw Wielkiej Kolumbii, to była jeszcze połączenie Wenezueli, Kolumbii i Panamy, a później był prezydentem Wenezueli. Tutaj nie będziemy mówili o potyczkach politycznych i tak dalej. Wiadomo, polityka jest zawsze brudna i to wszystko nie było takie różowe i wszystko piękne i tego. Ja zresztą nie jestem zbytnio zwolennikiem jakiegoś ekstremalnego patriotyzmu albo nawet nacjonalizmu, więc to nie do końca jest jakby mój nurt, ale to, czego ten facet dokona, wyobraźcie sobie, ile on przejechał konno w życiu, żeby te wszystkie te swoje kampanie, te wszystkie swoje bitwy i tak dalej. Więc powiem wam, tych, którzy najwięcej, jakby przywódców, którzy najwięcej konno przejechali, ile można w życiu przejechać. Obwód kuli ziemskiej jest 40 000 kilometrów. Na przykład Hannibal, wielki wódz Kartageny, przejechał koniem około 12 000 kilometrów. Napoleon przejechał 40 000 kilometrów, czyli raz okrążył ziemię konno. Nie pociągiem, nie samolotem, tylko na koniu. 40 000. Aleksander Wielki, słynny, czy wielki, no Aleksander Wielki, część Azji też podbił. On przejechał konno 60 000 kilometrów, czyli 1,5 razy dookoła Ziemi. Ale ten pan tutaj, Simón Bolívar, on przejechał 3-krotnie dookoła Ziemi. Powyżej 120 000 kilometrów. Historycy wyliczyli właśnie z opisów tych jego podróży, bitew i tak dalej, że on przejechał 123 000 kilometrów konno.
Możesz sobie coś takiego wyobrazić? I teraz on nie tylko wyzwolił tutaj Kolumbię na przykład od panowania Hiszpanów, od tego kolonialnego panowania Hiszpanów. Tak a propos, Cartagena, przepiękne miasto w stylu kolonialnym, świetnie zachowane w obrębie murów. Polecam każdemu, ja tu już jestem w Kolumbii trzeci raz, a w Cartagenie drugi raz. Byłem tu jakieś z 8, może 10 lat temu, może 6 lat temu, jakoś tak. No parę lat temu już tu byłem i naprawdę jest coraz ładniej, coraz bogaciej można powiedzieć, coraz fajniejsze miejsca, restauracje zawsze była przepiękna atmosfera i coraz piękniej to wszystko jest tutaj odrestaurowane. A tutaj za mną widać właśnie pałac Inkwizycji, która tutaj panowała w sensie rzeczywiście takim rządowym, tak? Rządziła dosłownie, nie tylko, że odgrywała dużą rolę, nie, ona rządziła w Kolumbii przez 200 lat, od 1611 do 1811 mniej więcej roku, początku XIX wieku, Inkwizycja tutaj rządziła, więc musicie sobie wyobrazić, jak tutaj wyglądała wolność, jak ludzie mogli tutaj wolno żyć, tudzież jak byli zniewoleni przez ekstremalną religijność, przez fanatyków religijnych, można powiedzieć, którzy ludzi torturowali tutaj w tym pałacu za mną. W Pałacu Inkwizycji można ich zobaczyć, te rzeczywiste narzędzia tortur, nie jakieś tam nie wiem, fantastyczne czy bajkowe narzędzia tortur tych średniowiecznych, które można w jakichś tam stolicach wielu państw europejskich podziwiać. Nie, tutaj są rzeczywiste te narzędzia tortur, które Inkwizycja stosowała, zabijając ludzi, paląc ich żywcem itd., itd. Natomiast Bolivar wyzwolił Kolumbię także od Inkwizycji. Bolivar, jak tutaj podbił Kolumbię, tudzież wyzwolił, to po prostu położył kres Inkwizycji i od tego czasu powstała demokracja, tudzież różne formy demokracji, zanim to taką naprawdę demokracją się stało, to trochę jeszcze potrwało, ale w każdym razie Inkwizycja przestała mieć tu coś do powiedzenia. No, także pan Simón Bolívar, polecam poczytać trochę o tym człowieku, czego on dokonał, jak on tego dokonał, bo to są naprawdę jeden z tych ludzi, dla których nie było rzeczy niemożliwych. To tyle na dziś z Kartageny w Kolumbii. Jeśli ten film Ci się podobał, to daj mi łapkę w górę, jeśli nie, to oczywiście w dół. Podziel się tym filmem, podziel się tym wideo ze znajomymi, z bliskimi. Kiedyś Ci za to podziękują. Ja tutaj mówię dużo o sukcesie na najwyższym poziomie, o tym, jak działają, jak myślą najlepsi przedsiębiorcy świata, jak myślą i działają miliarderzy. Mówię też o ekonomii, mówię o pieniądzu. No i teraz w tej serii mówię także o szczęściu w życiu, bo mnie o to prosiliście. Więc jeśli ten film Ci się spodobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś z Kolumbii, z przepięknej Kartageny. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.